Dlaczego jest to ostatni odcinek z tej serii? Już Wam tłumaczę, ponieważ stąd z Tallina będę udawać się w stronę... Witam Państwa w ostatnim odcinku z serii Estonia z jak to daleko. Dlaczego ostatnim? Spokojnie dowiecie się w miarę żeglowania tego odcinka. Tutaj niosę zupę z supermarketu. Poszedłem, kupiłem zupę, bo ciepła, a coś ciepłego trzeba zjeść w supermarkecie. I uwaga, patrzcie, taki saganek zupy koperkowej, nie wiem z czego ona jest zrobiona, koperek, jakieś bajery tutaj, szmery. Koperkowa, z różnymi tutaj rzeczami, jakaś kasza, ziemniak pływa. Słuchajcie, 300 gram zupy, nawet jak ogórkowa trochę posmakowała. 300 gram zupy plus łyżkę, której nie użyłam, bo tak sobie będę pić z kufla. Zapłaciłem 20 zł. Powiedzcie mi, pozwólcie mi zrozumieć, o co tutaj chodzi. 2 dychy za zupę w supermarkecie z kotła? Szok. Moi drodzy, nie ma co się rozwlekać. To jest ostatni odcinek z Estonii, więc zostawcie łapeczkę, komentarz i podajcie odcinek dalej, żeby to wszystko miało ręce i nogi, bo bez tego to zupy nie będzie w podróży. No, zaczynamy. Powiem Wam tak, że w dzisiejszym odcinku pochodzimy sobie po Tallinie, po tym Tallinie nadmorskim, biorąc pod uwagę, że znikam z Tallina dziś w nocy, jutro nad ranem, jutro nad ranem, więc chcę Wam pokazać jeszcze tutaj trochę tego nadmorskiego klimatu i odpowiem standardowo na zakończenie odcinka na 10 pytań, które pojawiały się najczęściej pod filmami. Tylko to będzie trochę 10 pytań pomieszanych. Trochę o Estonii, trochę o Rosji, trochę o Białorusi. Ale jak zjem, to Wam powiem więcej. W środku zupa prezentuje się w ten sposób. Ziemniaczki, jakieś mięsko tutaj jest. No tak, nie jest źle, nie? Nie jest źle, jeśli chodzi o wartości składnikowo-odżywcze. W tamtym odcinku byliśmy na Starym Mieście, a w tym odcinku idziemy do tej strefy takiej nowoczesnej. Zobaczcie, apartamentowce mieszkalne, a tutaj już rozpościera się widok na Zatokę Fińską. Dlaczego jest to ostatni odcinek z tej serii? Już Wam tłumaczę, ponieważ stąd z Tallina będę udawać się w stronę Polski, więc siłą rzeczy jest to koniec tego projektu i tutaj pojawia się 10 pytań, najczęściej pojawiających się pod odcinkami, które gdzieś tam mogą być dla Was interesujące, więc postaram się odpowiedzieć na nie najlepiej jak potrafię. No tutaj widzimy, że są jakieś pustostany, więc trzeba to sprawdzić. Pierwsze pytanie, które bardzo często się pojawiało, to między innymi te formalności i przeprawy graniczne. Ja bym powiedział tak, ogólnie podróżowanie pod kątem formalności nie jest takie trudne. Nie jest trudne dla osoby, która już to trochę przewertowała. Może być trudne dla osoby, która dopiero zaczyna, ale faktycznie, tak jak zawsze wspominam, jest to kwestia czasu i pieniędzy i cierpliwości. Tyle. Nic więcej. Jeżeli chodzi o formalności, wiza do Białorusi nie jest potrzebna, zajeżdżasz, jesteś. Jeżeli chodzi o Rosję, no to wiza jest potrzebna, ale tę wizę można zrobić spokojnie elektronicznie, szybko przychodzi po 3 dniach, kosztuje tam 300 ileś złotych. A jeżeli chodzi o wizę do Estonii, nie wymagana ze względu, że kraj należy do Unii Europejskiej. Przekraczanie granic po stronie białoruskiej bez problemu. Dla mnie, bo wiecie, że nie dla każdego tak będzie. Dostaję wiadomości od ludzi, którzy piszą, że nie zostali wpuszczeni w ogóle na Białoruś, zostali cofnięci w Terespolu. To jest dość ciekawe. Słuchajcie, no ja nie mam dla Was żadnego rozwiązania. Ja nie jestem pogranicznikiem, nie jestem ambasadorem ani jednego, ani drugiego kraju. Nie jestem w stanie Wam powiedzieć, dlaczego Was nie wpuścili. Może coś przeskrobaliście, chociaż najwięcej przeskrobać to tylko ja mogłem, będąc pierwszy raz i drugi raz na Białorusi. Ale no, ja wjechałem i nie wiem, dlaczego Wy nie wjechaliście, nie mam pojęcia. Jeżeli chodzi o przekraczanie granic i wyjeżdżanie ogólnie, to powiem Wam, że Rosja jest pod tym względem definitywnie na topie. W takim negatywnym ujęciu, w bardzo negatywnym. Ten, kto ogląda odcinki po kolei, zwłaszcza z Rosji, to ten po prostu wie, co tam się wydarzyło, plus minus i no Rosja jest trudna. No. W czasach kryzysu lipą tam wieje po prostu i tyle. No w końcu blisko
Zatoki Fińskiej. Tak jest, tutaj jesteśmy. Czy wy dacie wiarę, że Zatoka Fińska, ja tam podejdę bliżej, że Zatoka Fińska zimą zamarza na tyle, że można przejść lodem z Talina do Helsinek? To brzmi jak jakieś wyzwanie, takie kierowniku, które można by było podjąć. Czy to rozsądne? Nie. Niektóre kierunki i podróże, które widzicie na kanale, kompletnie nie są rozsądne, ale nie o to w życiu chodzi, żeby za każdym razem rozsądkiem się kierować. Tutaj pływają promy pasażerskie, takie ogromne. Tam pewnie jak pójdziemy dalej, zaraz tutaj wejdziemy na tą budowlę z lat 80., która jeszcze z Sowieckim Sojuzem powiewa. Ze względu na to, że pływają tutaj statki pasażerskie, no to lodołamacze na tej Zatoce Fińskiej, która jest relatywnie płytka, muszą chodzić regularnie, tak żeby te promy mogły sobie przepłynąć. Cisza, spokój. Tam ktoś na siłowni sobie chodzi. Tutaj w sumie co to jest? To jest stół do ping-ponga. Taki siaki. W linii prostej promem 2,5 godziny do 3 godzin, w zależności jaki prom i w zależności jaka cena, to jesteś już w Helsinkach, w Finlandii. No tak, słuchajcie, te ceny w ogóle promów, to one się różnią tak, że możesz kupić prom za i 60 zł, płynąć 3 godziny, a możesz i kupić prom za 260 albo i 360 zł i płynąć nieco szybciej. No ale tam to chyba dziewczyny ci tam będą tańczyły przez te 3 godziny za te prawie 400. Nie wiem skąd te ceny. Drugie pytanie. Kierowniku, a po którym kraju najłatwiej się podróżowało? Ogólnie większość by pewnie pomyślała, że po Estonii. No nie, po Białorusi. Szczerze powiedziawszy, to komunikacja ta publiczna, czy to autobus, czy marszrutka, czy to pociąg, czy to autostop, na Białorusi to działa fantastycznie. Bardzo dobrze. I zobaczcie, z moją twarzą. Ja nie jestem piękną dziewczyną, która przyciąga urokiem, tylko chłop wysoki, z plecakiem, który może niekiedy po prostu już na wstępie odstraszać. No wiecie, nie znasz gościa, no to co, będziesz takiego byka, takiego walca brać na stopie? Więc tak, no tutaj Białoruś ewidentnie, później jest Estonia, no i Rosja pod względem podróży wbrew pozorom okazała się naprawdę trudna po tej części zachodniej, czyli po tej zapadniej Rosji. Naprawdę nie było tak łatwo, no. Nawet pociągi, kiedy chciało się bliżej pojechać do bliższego miasta, to się okazywało, że te pociągi niestety są o późnych porach, więc trzeba było kombinować. No, tak bym powiedział, Białoruś tutaj bez dwóch zdań, nasz sąsiad, który sobie skrobie i to mocno. Ten brutalistyczny budynek, który tutaj widzimy po lewej stronie, niestety jest zaplombowany jakimiś tymi, jak one się nazywają, ramkami. Ale ogólnie zasada jest prosta i wszystkim dobrze znana, że kierownika nie zrobią w barana. Dlaczego? Dlatego, że ten budynek, szanowni państwo, został wybudowany w latach 80., a dokładnie w 80. na cześć Igrzysk Olimpijskich, które miały miejsce w Moskwie. Dlaczego? Dlatego, że część zawodów żeglarskich z ów olimpiady miało miejsce właśnie tutaj, w Tallinie. I na cześć tego zbudowano właśnie tąże miejscówkę, na której odbywały się wydarzenia związane właśnie z olimpiadą. My tu jesteśmy na wpół legalnie, ale wiecie jak jest w życiu. W życiu legalne to jest tylko śniadanie. Konstrukcja tego przypomina jakiś w ogóle ten bunkier. Zobaczcie. Normalnie, ty. Chciałbym zobaczyć, jak to wyglądało kiedyś w tych latach 80. Tam można wejść, no. Z tym wejściem to wiecie, jak tak na pół telefon do przyjaciela. Tutaj drut kolczasty, że nikt nie wchodził. Ty, tam materace jeszcze się ostały. Zobaczcie na to. Jaka beka. No widać, że tutaj wejścia nieautoryzowane były próby. No nie jest to najbardziej przyjazna okolica.
Nie no, tam da się wejść, słuchajcie, to tak jakby, że tak powiem, delikatna wspinaczka i tam jesteś. Pytanie trzecie. Który z tych trzech krajów był najtańszy, a który najdroższy? Od razu mogę tutaj śmiało powiedzieć, że najdroższy to jest Estonia najdroższa, bez dwóch zdań. W ogóle jestem zdziwiony i to kosmicznie zdziwiony, jak tutaj jest drogo. Najtańsza była Białoruś, bez dwóch zdań. Świat się zatrzymał na rękę dla nas, Polaków, a pośrodku ta Rosja, no. Taka trochę jak w Polsce te ceny były. Czasami niższe, czasami wyższe, ale nie było tam żadnego takiego, powiem szczerze, większej różnicy nie było. Tutaj śmiało Białoruś mogę polecić, chociaż na własną odpowiedzialność. Nie to, że ja wam mówię, że tam pojedziecie i będzie i spoko, że wyjedziecie, ale mówię wam, że no tam jest dla nas po prostu relatywnie tanio. Fajnie z tej perspektywy można sobie tak zobaczyć, wiecie, spojrzeć na Tallin. Tutaj ta nowa część, tutaj tak bardziej w lewo idziesz i gdzie widzisz tą iglicę kościelną, to już jest stara część średniowieczna. No, widzę, że tutaj ten gmach, on jest bardziej rozbudowany niż mi się wydawało. Pytanie czwarte. Kierowniku, który z języków najbardziej przydatny w takim tripie, w takim projekcie? No projekt, jak wiecie, Białoruś, Rosja, Estonia. Myślałem, że trochę będzie dłuższy ten projekt. Realizuję go w ten sposób, że kończę na Estonii z prostej przyczyny, bo pogoda jest nieprzyjazna, wiecie, jest po prostu zimno. To jest pewnego rodzaju już przechodzi w walkę o przetrwanie niekiedy i to zwiedzanie, to chodzenie, robienie odcinków nie jest już takie przyjemne, jakby miało być. Do momentu, kiedy temperatura zbliża się do 1-2 stopni, jest jeszcze ok, ale jak już spada poniżej, no to już jest naprawdę mało przyjemnie. Ale wracając do waszego pytania z tym językami, to niewątpliwie język rosyjski, podstawa języka rosyjskiego jest tutaj na wagę złota. Bo nawet, słuchajcie, o Białorusi i o Rosji nie wspominam, ale nawet będąc tutaj w Estonii, wyobraźcie sobie, że tutaj jest cała masa ludzi, którzy mówią po rosyjsku. W sklepach. My jesteśmy w Tallinie, w centrum kulturowo-narodowościowym. I właśnie, moi drodzy, tutaj, patrzcie, my chodziliśmy tam przez nielegalnie, a tutaj jest normalnie wejście full legal. Czujecie bit? O co w tym chodzi? Ja tutaj byłem w przeświadczeniu, że to robię na bakier z prawem, a się okazuje, że nie robiłem tego na bakier z prawem, tylko tak w miarę to przyzwoicie. Ale z tym językiem, no to język rosyjski. Język rosyjski wciąż naprawdę jest bardzo przydatny i nie tylko w tych stronach, w których my teraz byliśmy, Białoruś, Rosja i czy tutaj Estonia, ale też w wielu innych krajach byłego Związku Radzieckiego. Język rosyjski, angielski i język hiszpański, jak znasz te 3 języki, to naprawdę fajnie można pozwiedzać świat i lepiej go zrozumieć, bo język to taki złoty klucz, który w podróży jest skarbem. Polecam uczyć się języków. Ja niestety dobrym przykładem nauki do języków nie jestem, ze względu na to, że po prostu jakoś tak wychodzi. Ale dostałem taką super moc, która pozwala komunikować się bez języka. Lepiej bądź gorzej, ale taka super mocna jest. Zostawiam wam na pamiątkę wlepę tutaj. Jak przyjedziecie kiedyś do Tallina, przyjdźcie i spróbujcie znaleźć właśnie tąże wlepę na tym budynku i zróbcie sobie fotę i wyślijcie mi. Dobre zadanie, co? Dobry challenge. Tutaj chłopaki robotę w porcie robią. Powiem wam, że jak tutaj przyjechałem do Estonii, nawet po stronie tej Narwy, blisko granicy z Rosją, nie było widać imigrantów. Mówię tutaj o imigrantach tych nielegalnych. Pomimo, że jest to bardzo blisko i bardzo blisko Europy, no to siłą rzeczy nie było ich widać. I pomyślałem sobie, że ciekaw jestem, jak będzie w Tallinie. W Tallinie tak samo. Są imigranci legalni, rzecz jasna, głównie z Indii, z Bangladeszu. Te strony tutaj przyjeżdżają. Bardzo dużo Rosjan, Ukraińców. Laska taka w hostelu, która mnie przyjmowała, to właśnie z Ukrainy. Ale takich nielegalnych, wiecie, takich jak na przykład na Białorusi w klapeczkach, którzy popinają przy 5 stopniach, nie widziałem jeszcze. A ja od razu gdzieś tam wyłapuję tych delikwentów. Zatoka Fińska. Tutaj państwo się kąpią. Zobaczmy. Takie trochę morsowanie można powiedzieć. No ale woda pewnie ma
Ile? Pewnie z 5 stopni. No, tak bym powiedział. Ktoś pewnie zapyta kierowniku, czy ona słona. No zaraz ja wam powiem, ale myślę, że odpowiedź jest prosta. Zasada jest taka, że gdyby nawet byście byli w takiej podbramkowej sytuacji, gdzieś nad rzeką, jeziorem, bo tej wody nie pijemy, nerki rozwali, to nigdy nie pijemy, nie bierzemy wody do picia z brzegu, bo z brzegu jest najgorsza jakość, bo ten cały syf właśnie idzie na brzeg. Trzeba trochę odejść z 3-4 metry, z 5 metrów, żeby było lepsza jakość. No oczywiście zasolona, ale nie mocno. Ogólnie zasolenie w Morzu Bałtyckim nie jest jakieś wybitne. Powiem wam, że z ręką na sercu normalnie tutaj można załadować namiot i chyba nikt was nie będzie ścigał. Nawet ognisko takie troszkę na nielegalu, bo na plażach w Europie to palenie ognisk jest nielegalne. W Polsce tak samo. No ale wiadomo, jak wszystko z głową, to z głową. Kolejne pytanie, 5. Który kraj z tych 3 zrobił na tobie największe wrażenie? Żaden z tych krajów nie zrobił na mnie jakiegoś efektu wow. Po pierwsze, na Białorusi byłem drugi raz. Po drugie, w Rosji byłem drugi raz. Po trzecie, w Estonii byłem pierwszy raz. Jestem pierwszy raz. I ten kraj nie zrobił na mnie jakiegoś efektu wow. Jest okej. Nie moje klimaty, w sensie otwarcie stwierdzam, że Estonia to nie są moje klimaty. Może na motocyklu tutaj by było fajnie pojeździć, pokręcić się w mniej takie oczywiste rejony, odbijając od szlaków głównych, ale ogólnie rzecz biorąc to nie są moje tematy. Co to, ktoś pod namiotem kima? Idę, sprawdzę. Z ciekawości. Mówiłem wam, ktoś sobie odwalił bazę. I tyle. Myślę, że jakiś podróżnik. Taki namiot, powiedziałbym, zdatny, przyzwoity. No, gdybym nie miał gdzie spać, też bym tak odwalił. O, spójrzmy sobie jeszcze na Zatokę Fińską z tej perspektywy. Bo zaraz będziemy się stąd zawijać. A ile nocleg w Tallinie, tutaj w Estonii, kosztuje? Moi drodzy, nie jest drogi. Między 35 a nieskończoność. Za 35 zł można znaleźć. Ja nie znalazłem za 35, ja znalazłem za 45,1 i za 52. 2 noclegi na obecny moment za kwotę 95 zł. Czyli to będzie 20 euro, może 20 parę euro. Więc taka sytuacja tutaj, więc nie jest drogo. No, konkurencja też jest ogromna. Sezon też jest niski, ale w dużym sezonie wydaje mi się, że te ceny też są dość... Drugi namiot? Czyżby tak zwana imigracyjna strefa przybrzeżna? A tutaj już te promy pasażerskie, którymi można się do Finlandii zabrać. Zaraz zobaczycie, jakie kolosy. Gdzie najbezpieczniej dla podróżnika? 6. pytanie. Może gdzie najniebezpieczniej dla podróżnika i gdzie najniebezpieczniej z punktu widzenia politycznego? Ja to tak bym rozdzielił. Takie zwykłe życie, takie zwykłe bezpieczeństwo, kiedy nie robisz, wiecie, nic poza taką turystyką zwykłą, niezwykłą, no to wszystkie te kraje będą ok. W momencie, kiedy robisz filmy, już jesteś na świeczniku. I z tego trzeba sobie zdawać sprawę, bo nikt normalny nie biega z kamerą na prawo i na lewo, więc przyciągasz uwagę. I tutaj, jeśli robicie content, no to Rosja i Białoruś, no trzeba być na baczności, nie ma co ukrywać. I pod takim względem bym tutaj powiedział, zastanówcie się 10 razy, zanim tam pojedziecie. Sam nie wiem, czy teraz za 3. razem, zarówno do Białorusi, czy do Rosji mnie wpuszczą. Ciekaw jestem, jak to wiecie, będzie miało swoje, że tak powiem, losy, ale Estonia tutaj nie ma w ogóle tematu. Rosja i Białoruś, no to na własną odpowiedzialność. Zresztą jak wejdziecie na stronę MSWiA i tam wpiszecie Białoruś i Rosja, no to tam piszą, żeby tam uciekać stamtąd najszybszym i najbardziej możliwym sposobem, jakimkolwiek, żeby wyjechać z tych krajów. Trochę to jest prawda i trochę nieprawda. To w zależności właśnie, jaki kontekst tej podróży obieracie. No ale wiadomo, jak się znajdziecie w nieodpowiednim miejscu, w nieodpowiednim czasie, to może być lipa totalna. Sankt Petersburg, Helsinki, Narwa, Tartu, Parno. Estoński język, trudny język.
Tutaj już prawilny port pasażerski, z którego można by było sobie popłynąć do Helsinek, z którego teoretycznie z tamtej strony Helsinek ja powinienem płynąć właśnie do Talina. To tak, zdradzam Wam, że taki był wcześniej plan, a wyszło jak wyszło ze względu na to, że od kilku lat granice z Finlandią są zamknięte, a o tym, kurczę, przyznam szczerze, że nie wiedziałem. No ja też wszystkiego nie wiem. Kolejne pytanie, które dość takie ciekawe, które pokazuje realia dzisiejszego życia i świata, to czy kierowniku ludziom żyje się gorzej w czasach kryzysu? Białoruś, Rosja, Estonia. Słuchajcie, tak reasumując, odpowiem Wam, że znacząco gorzej. Ludzie narzekają. Ja tak jak spotykam ludzi na drodze, czy to wiecie, czy to są lokalni, czy to są jacyś imigranci, którzy przyjechali tutaj za chlebem tak zwanym, wszyscy narzekają, mówią, że jest źle. Białoruś, Rosja, tak samo. I to może w telewizji iść, że Rosja jest takim, wiecie, wielkim krajem, potężnym. I to jest prawda. Ale te zależności, czy chcesz, czy nie chcesz, one są. One są, niezależnie od tego, jakie relacje macie. I w Rosji się gorzej ludziom żyje od momentu, kiedy źle się zaczęło dziać na wschodniej granicy od Polski. I na Białorusi się gorzej żyje, znacząco gorzej niż było. I w Estonii te ceny po prostu poszybowały do góry. Bogaty zawsze będzie miał dobrze, a biedny zawsze będzie miał w plecy. I w oczy, nie w plecy. No i niestety taka jest kolej rzeczy tutaj. Te czasy są czasami trudnymi dla wielu. Nie wiem jak dla Was, dajcie znać, czy te czasy, w których teraz żyjemy, tu i teraz, są dla Was na rękę, czy są dla Was łatwe, a może odwrotnie. Podzielcie się swoimi spostrzeżeniami. Dlaczego, kierowniku, nie opowiadasz o tym złym, co robi Rosja i Białoruś nam Polakom i nam Europie? Słuchajcie, ja nie pojechałem po to na Białoruś i na Rosję, żeby Wam opowiadać o kwestiach politycznych, które są na prawo i na lewo. Możecie posłuchać o nich od osób bardziej wykwalifikowanych, znających temat niż ja. Ja wiem i Wy wiecie, jaka jest sytuacja i tak jakby powielanie tego na każdym odcinku trochę mija się z celem. Moim założeniem było pokazanie Wam zwykłego życia Kowalskiego w Rosji i Kowalskiego na Białorusi, z delikatnym wspominaniem niekiedy właśnie o tej sytuacji kryzysowej, ale nie chciałem stworzyć z tej serii też takiej cały czas narzekającej na politykę. Ja nie jestem człowiekiem, który opowiada o polityce i zajmuje się polityką. Nie czuję się też w tym jakoś super, wiecie, wybitnie mocno temacie. Jest dużo kanałów, które opowiadają tylko o polityce, ale powiem Wam jedno, oglądajcie i słuchajcie ludzi, tylko tych, którzy mówią o polityce i byli w danym kraju, mają jakiś kontekst, bo te wszystkie komentary, którzy opowiadają, jak to tam jest tak i nie inaczej i w ogóle, nigdy nie byli w tamtym kraju, powielają jakieś informacje znalezione w internecie, to słuchajcie, to omijajcie takie kanały z daleka. Omijajcie, bo na tej serii widzieliście, jaka jest rzeczywistość zwykłego Kowalskiego i możecie sobie troszkę później, wiecie, wyrobić opinię, oglądając inne kanały polityczne i zobaczyć, jak to mniej więcej się zderza. Zderzają dwa kontrasty. Nie wiem, czy chciałoby się Wam oglądać na każdym odcinku, gdybym narzekał na te nieczyste zagrania ze strony naszych wschodnich sąsiadów. Raczej nie. Tego jest strasznie dużo i wystarczy. Wracam tutaj na Stare Miasto, możecie zobaczyć za mną. Kolejne pytanie to, gdzie najłatwiej było znaleźć nocleg i czy taka trasa, którą właśnie teraz zrobiłem, jest warta polecenia. Powiem Wam, że najłatwiej było znaleźć na Białorusi. Tam, pomimo że tych turystów nie ma, to te hoteliki, nie wiem czy one, że tak powiem, z nakazu gospodarstwa, czyli państwa działają, ale w każdym mniejszym mieście jest zawsze jakiś hotelik i w którym znajdziecie nocleg za przysłowiowe 70-80 zł. Dużo, bo normalnie można znaleźć za 40-50 zł, ale za takie pieniądze można spokojnie znaleźć. Więc Białoruś pod tym argumentem, więc Białoruś pod aspektem noclegowym wygrywa, przebija wszystko.
A czy warto taką trasę zrobić? Uważam, że tak, ale polecałbym zrobić taką trasę jak Białoruś, Rosja i Estonia tylko i wyłącznie latem. Ze względu na to, że jest po prostu przyjemniej i łatwiej się podróżuje, niżeli taką jesienną bądź zimową porą. Latem można spać bardzo często pod namiotem, a w tych stronach spanie pod namiotem to jest czysta przyjemność. Tych miejsc jest tak dużo. Wiecie, ten aspekt natury w krajach, po których właśnie jeździliśmy, jest naprawdę fantastyczny. I najważniejsze, mentalność. Ludzi nie dziwi namiot. I ludzie nie wyganiają podróżników, jak widzą, że ktoś śpi pod namiotem. Więc to jest bardzo ważne, bo są kraje, w których spanie pod namiotem jest trudne. Jest trudne. Jest jakieś takie, wiecie, niepożądane wręcz. Powiem wam, że będę się zbierać ku końcowi tego odcinka. Będziemy pomalutku kończyć. Ze względu na to, że muszę trochę jeszcze poogarniać przed wyjazdem. Będę jechać w ogóle do Polski autobusem. Tutaj Tallin, Ryga, Wilno, Białystok jest w ogóle połączenie Flixbusem, więc w prosty i przyjemny sposób cenowy można się przedostać w te strony. Ktoś zapyta, ile kosztuje taka trasa. To wam powiem, z Tallina w tym momencie, kiedy nie jest ten sezon taki turystyczny, to powiem wam, że to kosztuje około 223 zł z Tallina prosto do Białegostoku. Czas przejazdu około 15 godzin. Biłem się z myślami, czy kupić samolot może, czy jednak pojechać autobusem, ale wyszło finalnie w takim rozrachunku czasowym i finansowym, że autobusem będzie szybciej, wbrew pozorom, mniej czasochłonnie, znaczy mniej energochłonnie. Wiecie, wsiadasz tutaj i wysiadasz w Białymstoku i tyle. Będę jechać w nocy, więc też to jest po prostu tak, że sobie pośpię tam i najzwyczajniej tak to wygląda z punktu widzenia logistycznego. Jak wiecie, mam chorobę lokomocyjną, więc nie polecam nigdy, ale w tym Flixbusie i te drogi tutaj akurat z północy na południe do nas nie powinny zaskoczyć zbyt mocno. Też często pojawia się pytanie dotyczące tego, ile taki projekt może kosztować. Powiem wam szczerze, że ciężko mi jest teraz tak określić jakąś kwotę konkretną, bo nie podliczyłem tego jeszcze, biorąc pod uwagę, że jest to ostatni odcinek, a ja jestem dalej w trasie, to powiem wam szacunkowo. Szacunkowo mogę zdradzić, że jest to bliżej 5 tysięcy, ale nie jestem do końca pewny tych szacunków, bo nie podliczyłem, ale uważam, że ten projekt kosztował około 5. Tak plus minus, może delikatnie ponad, a może delikatnie mniej, ale około 5 będzie. Ja chciałbym tylko zapytać, dlaczego te stare miasto po tej stronie jest tak pomazane? Kurczę, skąd w ludziach nawet taka chęć, żeby po takich zabytkach ładować farbę? Nie wiem, ale nie róbcie tego. Nie róbcie tego, bo to po pierwsze nie wygląda, po drugie ktoś to później musi zmyć, po trzecie zniszczy taki urok historyczny tych miejsc. No i proszę, i na koniec podróży i hajs się znalazł. Na ulicy Esti. 10 eurocentów na kolejną podróż. No i elegancko. Euro do euro i będzie Eurotrip. Nie chyba na Europę nie pojedziemy, mordo. Szanowni Państwo, to już koniec odcinka, to już koniec projektu. Mordo, nie rób mi tego, nie wierć. To już koniec projektu. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję za tą podróż przez Białoruś, Rosję i Estonię. Koniecznie nadróbcie odcinki jeden po drugim, tak żeby mieć pełny, że tak powiem, obraz tych krajów, w których byliśmy. Wyróbcie sobie na podstawie tych odcinków swoją wersję tego, jak patrzycie na dany kraj, bo warto mieć swoje zdanie w pewnych kwestiach. I pamiętajcie, że ludzie to ludzie, a polityka to polityka. I nie dajcie się omanić temu kontrastowi, nie dajcie się wplątać w to, bo niestety polityka bardzo często psuje relacje międzyludzkie, psuje naprawdę wiele. I też psuje opinię o różnych krajach. Pomimo, że ci zwykli ludzie tak naprawdę
jak widzieliście, jak się odnoszą do mnie, to w życiu byście nie powiedzieli, że mamy czasy kryzysu. A mamy, niestety mamy. Przez jakąś tam garstkę innych ludzi, magnaterii, która sprawuje władzę systemową. Więc taka sytuacja. Moi drodzy, dziękuję za uwagę, dziękuję za Białoruś, dziękuję za Rosję, dziękuję za Estonię. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie wszystkich wspierających na YouTubie, jak i na Patronajcie. No i co? I słyszymy się w kolejnym projekcie, w kolejnej serii ze świata. Jeszcze nie wiem skąd, może dajcie znać pod tym odcinkiem, gdzie chcielibyście zobaczyć kierownika i jego sandały. Tylko wyślijcie mnie w jakieś cieplejsze rewiry, tak żebym nie musiał tachać tego całego sprzętu na sobie. Bardzo dziękuję, pozdrawiam Stalina i to jest ostatni odcinek, a już z powrotu nie będę wam pokazywać tego, jak wracam, bo co mam pokazywać? Co, jak jadę autobusem 15 godzin? No bez przesady. To chyba znacie. No więc trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Czołem.